Cześć! Kolejna wyprawa do Ameryki Południowej zbliża się wielkimi krokami. Tym razem nie na motocyklach, a pojazdem, który widzicie za mną. Zobaczcie, jak wyglądały przygotowania. Dostałam tu najbardziej niewdzięczną robotę i te wszystkie najgorsze roboty zawsze ja. Na początku był ogromny entuzjazm. Z zapałem wzięliśmy się do pracy i zaczęliśmy rozkręcać i przyglądać się bliżej stanowi technicznemu pojazdu. Na pierwszy ogień poszły prace blacharskie. Zajęliśmy się blachami, które wymagały wymiany. Mnóstwo części karoserii było mocno skordowane i musieliśmy zająć się ich renowacją. Szlifowanie, malowanie, cięcie, nitowanie zajmowało nam mnóstwo czasu i kolejnych kilka tygodni poświęciliśmy, aby odbudować blacharkę do początkowego stanu. Miana krzyżaka. Miana krzyżaka. Porzewiało wewnątrz wszystko. Ma luz na tym. O. Najgorsza robota spada. Taka najbardziej odpowiedzialna i dokładna, że tu musi wszystko to zadziałać. Kiedy intensywny etap prac blacharskich mieliśmy już za sobą, zajęliśmy się mechaniką. Wymieniliśmy wszystkie kluczowe elementy w samochodzie, takie jak półosie, wały napędowe, łożyska, zwrotnice, kule, paski klinowe, rozrząd, wyregulowaliśmy zawory, zregenerowaliśmy pompę wtryskową i dostał silnik nowe wtryski. Co to? Wyślizgane od sprzęgła, od łożyska oporowego. I to będziemy wymieniać? Cały ten element i wewnętrzny też. Tutaj nie ma żadnego luzu na zabieraku i półośce, a półośka na jednym z wyjazdów testowych stała się rzecz tragiczna, ponieważ pękł wał korbowy w silniku, co bardzo mocno nadszarpnęło nasze nerwy i postawiło pod znakiem zapytania dalszy ciąg projektu, ponieważ nie byliśmy pewni, co robić z tym dalej. Jednak po chwili zwątpienia udało nam się zebrać psychicznie i podjąć decyzję o wymianie silnika na nowy, co też zrobiliśmy w zaprzyjaźnionym warsztacie i również ta operacja zakończyła się sukcesem. Jak widać, samochód jest w pełni sprawny i cieszymy się z jego użytkowania. A co ty robisz, kotek? Nie wiem. Mąż mi kazał coś robić. Co robi? Dzisiaj kolejny etap wyklejania przestrzeni między ramką okna a szybą, żeby nie zbierał się kondensat i żeby nie parowało potem, nie podchodziła woda. No głupiego robota, ale głupiego robota będzie skutkowała potem niemarznięciem dupy, na przykład w dziwnym miejscu. Naładowani pozytywną energią po zakończonej sukcesem operacji naprawy silnika, wzięliśmy się do zabudowy wnętrza. W pierwszej kolejności wyizolowaliśmy termicznie część mieszkalną. 2 warstwami mat butylowych wykleiliśmy większość blach, które będą w następnym etapie zabudowywane przez szafki. Co za mordercza praca po prostu.
Co za mordercza robota. Skwar. Skwar już taki 1 kwietnia 2017 roku. A my tutaj na wyprawę się szykujemy. Aby bardzo funkcjonalnie i ergonomicznie zagospodarować wnętrze, kierowaliśmy się inspiracjami różnych podróżników i rozwiązań innych samochodów terenowych. Wypracowaliśmy dla siebie najbardziej wygodny wariant, który zakładał umiejscowienie po lewej stronie części szafek z wysuwanymi blatami, z lekkim podcięciem w miejscu umieszczenia platformy do spania, aby uzyskać maksymalną szerokość łóżka. Udało nam się wygospodarować powierzchnię o wielkości 135 cm na 2 metry, co dla 2 osób jest w miarę komfortowo powierzchnią. A tą ażurową z dziurami potem po prostu się chwyci leciutko i się ją wsunie wsunie się tu pod spód i ona tu się oprze tak, żeby równo to było. A tam, z tamtej strony? Gdzie? Tutaj będzie taka wręga wycięta mała, która będzie podtrzymywała to. Co podtrzymywa? Deskę. A to się tu będzie otwierać o tak. Zgadzam się, dobrze. O, co to? Klapa. Jaka klapa? A ty tu kręcisz? Aha. Ostrożnie tam siadaj na to. O, wszystkie już masz rzeczy. A ta klapka też ma wszystkie zawiasy? Teraz tak. Co wyciągam? Trzeba trzymać. No i dojście do centralnego, że można włożyć jakieś pudełko przez środek, plastikowe czy coś, skrzynkę i można przesunąć ją w prawo, w lewo, nie? Manewrować. Kurczę, nie podejdę ni to, ni to. Muszę zdjąć półkę. No bo... Będziesz klął? Co? Będziesz klął? Mam? Aha, i to będzie taki jeden cały duży element. Jeden element, który wyjmiemy, będziemy lakierować i szlifować. Dzisiejszy dzień był bardzo pracochłonny. Nie uwierzycie, ale nad tą maleńką szafką, która jest u góry, spędziliśmy w zasadzie cały dzień. Nie pytajcie mnie, jak to się stało, bo ona już była gotowa. Myśmy dzisiaj tylko robili drzwiczki. O, te drzwiczki, które się właśnie tam zsuwają. Ukończenie zabudowy było swoistym kamieniem milowym, który popchnął pracę przy Defenderze do przodu. Mogliśmy skupić się teraz na mnóstwie drobnych elementów, które poprawiały funkcjonalność samochodu i umożliwiły nam upakowanie większej ilości bagażu we wszystkie jego wnęki. Prawie bym wpadła z kanału. Nadchodzi wiekopomna chwila. Będę wyciągać fotel, który właśnie udało mi się odkręcić. Fotel następny. Już stoi na masce. Ale tu nowiuśka uszczelusia, ale elegancka uszczelka, piękna. Dodatkowo skonstruowaliśmy roletę przeciwdeszczowo-przeciwsłoneczną nad tylnymi drzwiami,
aby zapewnić większy komfort podczas wychodzenia nago w dzikiej puszczy amazońskiej. I co tu z tym zrobić? Jeżeli nie będzie zbyt gorąco, należy wtedy założyć majtki wychodząc do puszczy i uważać na pijawki, które mogą się przysłać. Tu będzie doprowadzony od akumulatora, od rozrusznika albo skądś duże napięcie i przez bezpiecznik ten kabel o 2,5 kwadrat przez bezpiecznik do przekaźnika. Muszę nową instalację pociągnąć. Instalacja elektryczna, którą wykonaliśmy w samochodzie, była sporym wyzwaniem, ponieważ należało zbudować całkiem niezależny system dwóch akumulatorów, aby zasilać poszczególne odbiorniki w części hotelowej. Te będą do sterowania przekaźników. Pod drugi akumulator podłączyliśmy lodówkę kompresorową, przetwornicę na 220V, oświetlenie wewnętrzne kabiny oraz gniazda ładowania akcesoriów, kamery, aparatów fotograficznych i innych rzeczy, które będziemy mieli ze sobą. Oba akumulatory połączone są poprzez system przełączników, aby umożliwić uniwersalność przekierowywania napięcia pomiędzy nimi. Aby mieć większą swobodę w podróżowaniu i w poruszaniu się po bezdrożach, założyliśmy panel solarny, który doładowuje akumulator hotelowy i zwiększa ilość prądu potrzebną do zasilania wszystkich odbiorników. Aby zwiększyć komfort w czasie kempingów, założyliśmy po lewej stronie samochodu zamiast fabrycznych przesuwanych okien uchylne, które umożliwiają nam łatwiejszy dostęp do wnętrza samochodu. Naprawdę? Jak zastrojone? Dziękujemy wszystkim za ogromne wsparcie, jakie okazaliście nam podczas fazy przygotowań. Zapraszamy do śledzenia naszej podróży na stronie ludziepodróżują.pl i kanałach społecznościowych. I co tu z tym zrobić? Ale możesz to wyciąć, to przecież do niczego nie służy. Pierwsza awaria. Zepsuły się zegary, nie działają. 10 amper, tak, i się zjarał. Uwaga. O, działają! Pyszne, nie?